Another 5 terror plots halted in the UK since the Westminster attack. Globalny terroryzm jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku. Samo pojęcie nie doczekało się jeszcze jednolitej definicji, ale najczęściej towarzyszą mu takie terminy jak przemoc, szantaż i zastraszenie. Choć terroryzm nie jest zjawiskiem nowym, obecnym jedynie w czasach nam współczesnych, to obecna forma działań terrorystów jest szczególnie niebezpieczna. Może bowiem w każdej chwili dotknąć każdego kraju i każdego społeczeństwa na świecie. Początków stosowania terroru jako sposobu walki z organami państwowymi można upatrywać już w starożytności. Jako pierwszego w dziejach terrorystę wymienia się Herostratesa z Efezu, który w 356 roku przed naszą erą podpalił świątynię Artemidy. W XI i XII wieku naszej ery sławę zyskali asasyni, czyli członkowie ugrupowania religijnego i politycznego związanego z szyickim odłamem islamu, ismailizmem. Można pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie asasyni byli pierwszą organizacją terrorystyczną na świecie. Ze współczesnymi ugrupowaniami tego typu łączy ich m.in. niejawna oraz hierarchiczna struktura zarządzania, przypominająca sektę. W drugiej połowie XIX oraz na początku XX wieku często stosowano zamachy na głowę państwa jako wyraz buntu przeciwko porządkowi społecznemu oraz w celu uzyskania własnych korzyści politycznych. Ich wykonawcami byli zarówno członkowie organizacji anarchistycznych, jak i działający z różnych pobudek samotni zamachowcy. Ofiarami takich politycznych zabójstw byli m.in. król Włoch Humbert I, prezydent Stanów Zjednoczonych William McKinley, pierwszy prezydent Polski Gabriel Narutowicz oraz następca austriackiego tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand. Zabójstwo tego ostatniego było iskrą, która doprowadziła do wybuchu I wojny światowej. W 1916 roku narodziła się IRA, która mimo licznych podziałów i przekształceń jest chyba najdłużej działającą organizacją terrorystyczną istniejącą do dziś. Na przestrzeni lat IRA zmieniała swoją taktykę, stosując zamachy terrorystyczne oraz walkę partyzancką jako jedną z metod działania. Atakowali posterunki wojskowe i policyjne, podkładali ładunki wybuchowe, torturowali i porywali ludzi, których uważali za wrogów. W latach 70. i 80. XX wieku narodził się terroryzm, którego sposób działania jest bardzo zbliżony do tego, który znamy obecnie. W 1972 roku, podczas 20. letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium, członkowie ugrupowania Czarny Wrzesień uprowadzili 11 izraelskich sportowców. Napastnicy zażądali wypuszczenia z więzień kilkuset terrorystów z powiązanych z nimi organizacji. W wyniku nieudanej akcji miejscowej policji, co potwierdzają śledztwa dziennikarzy badających tamte wydarzenia, zginęli wszyscy zakładnicy, 1 policjant oraz 5 z 8 terrorystów. Ta zbrodnia była szokiem dla wszystkich i obnażyła brak odpowiedniego przygotowania organizatorów w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestników tak dużej imprezy, jaką była olimpiada. W roku 1980 separatyści reprezentujący Demokratyczny Rewolucyjny Front Wyzwolenia Arabistanu wzięli zakładników w ambasadzie Iranu w Londynie. Po 6 dniach zdecydowano się na akcję uwolnienia przetrzymywanych osób, którą przeprowadziły jednostki sił specjalnych Wielkiej Brytanii
SAS. W akcji zginął 1 zakładnik, a 2 zostało rannych. Ranny został także 1 żołnierz. 5 z 6 porywaczy zginęło. W lutym 1993 miał miejsce pierwszy zamach na World Trade Center. W podziemnym garażu pod jedną z wież eksplodowała ciężarówka wypełniona około 700 kg materiałów wybuchowych. W zamachu zginęło 6 osób, a ponad 1000 odniosło obrażenia. Atak został zaplanowany i przeprowadzony przez islamskich ekstremistów pod wodzą Ramziego Youssefa, który miał być rzekomo powiązany z Al-Kaidą. Na przełomie wieków celem terrorystów stała się również Rosja oraz jej autonomiczne republiki. Czeczeńscy bojówkarze, wspierani przez Al-Kaidę, chcieli doprowadzić do ustanowienia islamskiego kalifatu w regionie Kaukazu Północnego. Wielokrotnie stosowali działania terrorystyczne, takie jak atak na szkołę w Biesłanie w 2004 roku, gdzie wzięli 1500 zakładników, głównie dzieci, czy opanowując teatr na Dubrowce w Moskwie 2 lata wcześniej. Al-Kaida bardzo mocno wpłynęła na światowe zagrożenie terroryzmem, nie tylko w regionie Bliskiego Wschodu, ale też w dziesiątkach krajów na prawie wszystkich kontynentach. Lista zamachów, za które odpowiedzialność wzięła Al-Kaida lub pochwaliła je, unikając jednoznacznych deklaracji, jest bardzo długa. Atak na World Trade Center i Pentagon w 2001 roku, zamachy bombowe na Bali, Sharm el-Sheikh czy Madrycie to tylko nieliczne z nich. Ich ofiarami byli przeważnie przypadkowi przechodnie, turyści wypoczywający w kurortach oraz ludzie korzystający ze środków komunikacji. Terroryści powiązani z Al-Kaidą dokonali również ataku na społeczność Jezydów w miejscowości Tel Ezer, do której doszło w sierpniu 2007 roku w Iraku. W wyniku zdetonowania ciężarówki z paliwem oraz 2 samochodów wypełnionych ładunkami wybuchowymi śmierć poniosło 796 osób, a ponad 1500 zostało rannych. Po wkroczeniu Stanów Zjednoczonych do Iraku, terroryści z Al-Kaidy włączyli się do walki. Na czele irackiego odłamu stanął Abu Musab az-Zarqawi, który w latach 80. walczył w Afganistanie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Z czasem iracki odłam Al-Kaidy zmienił się w państwo islamskie w Iraku i Syrii, znane też jako ISIS. W 2010 roku przywódcą ISIS został Abu Bakr al-Baghdadi. To właśnie on doprowadził do rozwoju organizacji, która w latach 2014-2017 okupowała spore obszary Iraku i Syrii, dokonując m.in. ludobójstwa na Jezydach, którzy 7 lat wcześniej padli ofiarą wspomnianego zamachu przeprowadzonego przez Al-Kaidę. ISIS jest również odpowiedzialne za dziesiątki ataków terrorystycznych na całym świecie, w tym na lotnisko w Brukseli, jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, koncert Ariany Grande w Manchesterze czy zamach na promenadzie w Nicei. Każdy z tych aktów przemocy miał pokazać, że terroryści są w stanie uderzyć w dowolnym miejscu i czasie, a władze nie mają odpowiednich środków, aby zapewnić bezpieczeństwo własnym obywatelom. Al-Kaida i ISIS walczą obecnie między sobą o dominację oraz zwolenników. Oba ugrupowania oraz ich odłamy stanowią więc realne zagrożenie dla współczesnego świata. Nie tylko zachodniego, ale też Afryki i Azji Południowej. W krajach afrykańskich, takich jak Nigeria, Mali, Czad, Burkina Faso, Etiopia czy Somalia, praktycznie codziennie dochodzi do zamachów na cywilów. Terroryzm jest zagrożeniem asymetrycznym, co oznacza, że jest nieprzewidywalny i potrafi wyrządzić straty
nieproporcjonalne do użytych środków. Zamachy na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 roku są tu jaskrawym przykładem. Wydarzenia te przyczyniły się między innymi do wprowadzenia obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa na lotniskach, ale też w niektórych instytucjach państwowych czy muzeach. Największe zmiany dokonały się jednak w sferze poczucia bezpieczeństwa wśród zwykłych obywateli, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie. Ataki w Europie w ostatnich latach sprawiły, że koncerty czy wydarzenia kulturalne mogą być potencjalnym celem terrorystów. Nie ma na świecie miejsca wolnego od terroryzmu.